Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was coś wyjątkowego. Pokażę Wam, jak zrobić na drutach ten przepiękny, mięciutki, idealny sweterek z włóczki Brush Alpaca Silk. On jest bardzo elegancki i uniwersalny. Ja go noszę również na koszulę. Można go nosić również na gołe ciało, ponieważ jest bardzo delikatny i przyjemny. W filmie przeprowadzę Was krok po kroku przez cały ten proces. Pokażę Wam samą włóczkę. Nawet jeśli jesteście początkujący i dopiero zaczynacie swoją przygodę z drutami, spokojnie dacie sobie radę. No to co? Zaczynamy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej włóczce, zapraszam do filmu recenzja włóczki Brush Alpaca Silk, który jest już zamieszczony na moim kanale. Przed przystąpieniem do pracy zróbcie sobie próbkę. Moja próbka o wymiarach 10 cm na 10 ma 11 oczek i 17 rzędów. Dziergałam drutami numer 5,5 mm i dość luźno. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat próbek i na temat ilości nabieranych oczek, zapraszam na film Ile oczek nabrać na druty. Liczymy oczka w próbkach, który jest na moim kanale również. Zużyłam 5 motków włóczki Brush Alpaca Silk. Potrzebujecie druty 5,5 mm i 3 mm oraz szydełko 3,5 mm. Nabrałam na drut 64 oczka. Ja często też nabieram oczka na 2 druty. Po to, żeby potem ten pierwszy rząd przerabiał się po prostu lepiej. Ale jak będziecie luźno nabierać te oczka, to nie ma potrzeby, żeby na 2 druty nabierać. To już decyzja do Was należy. Czasem nabieram oczka na 2 druty, czasem na 1. Teraz nabrałam na 1 drut i teraz pierwszy rząd będziemy robić wszystkie oczka na prawo. Dlatego, że chcemy, żeby taki ten brzeg był delikatnie wykończony właśnie lewymi oczkami. Bo jak teraz zrobimy na prawo, to na tej prawej stronie będziemy mieć lewe oczka. Także pierwszy rząd robimy cały oczkami prawymi. I to będzie spód, dół naszego sweterka. Także kończę swój pierwszy rząd oczkami prawymi. Nasz drugi rząd to będą również oczka prawe. Pierwsze oczko ściągam i wszystkie pozostałe robię na prawo. Zaczynam trzeci rząd i trzeci rząd to będą również oczka prawe. Jesteśmy na lewej stronie teraz, więc jak ja tutaj na tej lewej stronie zrobię oczka prawe, to wyjdzie nam właśnie takie lewe oczka, tak? Czyli taki dół będzie właśnie wykończony takimi 2 rzędami oczek lewych. Czyli teraz trzeci rząd robię oczkami prawymi. Zrobiłam trzeci rząd oczkami prawymi i tym sposobem jestem teraz na prawej stronie robótki. Czyli tak wyglądać będzie nasz dół sweterka. I teraz będziemy na prawej stronie robić oczka prawe, a na lewej stronie oczka lewe. Teraz jestem na stronie prawej, więc robię same oczka prawe, ale pamiętać musicie o tym, żeby pierwsze oczko ściągnąć, a następne wszystkie oczka prawe. A na lewej stronie musicie pamiętać, że ostatnie oczko przerabiamy na prawo. Czyli na prawej stronie wszystkie oczka przerabiamy jako oczka prawe. A na lewej stronie wszystkie oczka przerabiamy jako lewe. Pierwsze oczko ściągamy z drutu, a ostatnie oczko przerabiamy jako prawe. Jestem na lewej stronie naszego sweterka, czyli wszystkie oczka będą przerabiane na lewo, ale pierwsze oczko ściągam z drutu. Pozostałe wszystkie oczka przerabiam oczkami lewymi, ale ostatnie oczko przerobię na prawo, czyli cały rząd lewymi oczkami. I tak będziemy przerabiać do pożądanej wysokości. Przerobiłam przód mojego sweterka na długość 51 cm i teraz rozpocznę modelowanie dekoldu. Tak jak przypomnę, mam 64 oczka na drutach, więc teraz muszę podzielić, wyznaczyć środek, czyli odmierzyć 32 oczka i tutaj założę sobie marker. Dekolt z przodu będzie głębszy niż z tyłu, będzie się składał z 9 rzędów i tak formując jedno ramię. W pierwszym rzędzie będziemy zamykać 8 oczek, następnie drugi rząd to będą oczka lewe, trzeci rząd zamkniemy 2 oczka, czwarty rząd oczka lewe, w piątym rzędzie zamkniemy jedno oczko, w szóstym rzędzie
tylko oczka lewe, 7. rząd prawe, 8. rząd lewe oczka i w 9. rzędzie zamkniemy jedno ramię. Drugie ramię będziemy formować tak samo, lecz oczka będziemy zamykać po lewej stronie robótki. Każde ramię będzie miało 21 oczek. I teraz będę zamykać oczka, by ładnie wykroić dekolt. Jestem na prawej stronie pracy, także mój marker wyznacza środek, 32 oczka z jednej strony, 32 z drugiej i przerabiam do markera swoje prawe oczka. I tu już dotarłam do markera wyznaczającego środek mojego dekoldu. Tu mam 32 oczka, które stanowią połowę pracy. Ściągam marker i będę zamykała teraz 8 oczek. I teraz będę zamykała oczka. Żeby ładnie zamknąć te oczka, to luźno to róbcie. Ja w taki sposób klasyczny zamykam te oczka, żeby dekolt nie ściągał pracy. Czyli takie luźne oczka zostawiajcie, czyli przerabiam na prawo i przeciągam przez to oczko przerobione wcześniej. Dłuższe to oczko sobie zostawiam, znowu na prawo, przeciągam, znowu na prawo, przeciągam. I zamykam sobie po kolei 8 oczek. Skoro ja tutaj miałam 32 oczka, a chcę zamknąć 8, czyli powinno mi zostać 24 oczka od tej strony, więc sobie zawsze to przeliczcie, ile Wam oczek powinno na ramieniu zostać, żeby się po prostu nie rozpędzić w zamykaniu. I ja tutaj jeszcze jedno oczko mam do zamknięcia, 8. I tu zamknęłam 8 oczek. Sprawdźmy, czy mam 24, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Wszystko się zgadza. I dalej robię, 24, ale tu mam jeszcze jedno, czyli jeszcze jedno oczko muszę zamknąć, żeby zostało 24. Tak? I teraz mam 24, czyli będę miała tutaj 23 na tym drucie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23 i 24. I teraz już do końca rzędu robię oczka na prawo. One mam teraz troszeczkę, te oczka mam inaczej ułożone, dlatego że ostatni rząd prułam. I jak nawlekałam na druty, to one się inaczej ułożyły. Takie ułożenie oczek jak teraz jest prawych, gdzie ta nóżka jest z przodu, to jest ułożenie jakby po robieniu inaczej lewych oczek, bo w zależności od tego, w jaki sposób robicie lewe oczka, czy metodą kontynentalną, czy tą metodą wschodnią, heretycką, to tak układają się oczka potem prawe. I albo ta nitka jest tutaj z przodu, tak jak tu, albo ta nitka jest ułożona w ten sposób, jest z tyłu. Niezależnie od tego, jak ona jest ułożona, musicie tak przerabiać oczka prawe, by one nie były przekręcone tak jak tutaj. Czyli jak jest tak nitka z przodu, to tak przerabiamy w ten sposób. A jeżeli jest oczko ułożone prawe tak, to przerabiamy w ten sposób. Niezależnie jak lewe oczko jest przerobione, w zależności od tego, jak lewe oczko jest przerobione, tak przerabiacie na prawej stronie, kiedy dziergacie jerseyem oczko prawe. Jerseyem, czyli prawe oczka na prawej stronie, lewe oczka na lewej stronie. To jest ściek taki najprostszy jerseyowy, taki jak tutaj właśnie na tym sweterku prostym jest. Czyli przerabiam do samego końca oczkami prawymi. I przekręcam robótkę na lewą stronę. I cały rząd przerabiam oczkami lewymi. Pierwsze oczko sobie ściągnęłam i będę przerabiać teraz oczka lewe do samego końca, aż do dekoldu. Tutaj na końcu tego rzędu nie przerabiam tego oczka na prawo, tak jak zawsze na brzegach tkaniny, tylko też przerabiam je na lewo, po to, żeby ono było takie bardziej ścisłe. I przewróciłam swoją robótkę na prawą stronę. I teraz będę zamykać kolejne 2 oczka. Bo tam zamknęłam 8 oczek, a tu będę zamykać kolejne 2 oczka. Czyli tak, pierwsze oczko przerabiam na prawo, drugie oczko na prawo i zamykam sobie oczko jedno.
drugie oczko na prawo i zamykam sobie oczko, czyli zamknęłam sobie 2 kolejne oczka i cały rząd kolejne oczka przerabiam do końca na prawo. I tu się już tak ładnie ten dekolt będzie formował nam. I teraz jestem już na lewej stronie ponownie swojej robótki. Pierwsze oczko przekładam i wszystkie oczka aż do dekoldu, do początku swojego dekoldu przerabiam na lewo. W następnym rzędzie po prawej stronie zamkniecie jedno oczko i następne rzędy, czyli 6., 7., 8. rząd, będziecie przerabiać tak jak schodzą z drutu, czyli na prawej stronie prawe, na lewej lewe oczka i w 9. rzędzie zamkniecie wszystkie oczka, których ma być na drucie 21. Tak, tutaj było 8 oczek zamkniętych, potem robiliśmy na lewej stronie lewe oczka, to był drugi rząd. W 3. rzędzie zamknęłam 2 oczka, 4. rząd robiłam lewymi oczkami, w 5. rzędzie zamknęłam 1 oczko, bo zawsze zamykałam na prawej stronie. Lewy rząd robiłam cały oczkami i to był już 6. rząd. I teraz 7. rząd mam i w tym 7. rzędzie będę robiła prawe oczka. Cały rząd bez zamykania oczek. I potem zrobię jeszcze cały rząd lewych oczek i dopiero ten następny prawy zamknę. Czyli tak naprawdę od momentu tych 8 oczek, które zamknęłam na początku, moje ramię będzie się składało z 9 rzędów. Zrobiłam kolejny rząd lewy, skończyłam i to był mój 8. rząd i w 9. rzędzie tego ramienia będę zamykać wszystkie oczka oczkami prawymi. Także przerabiam sobie prawe oczko i zamykam oczka takim klasycznym sposobem, tylko pamiętajcie, żeby te oczka po prostu luźno zamykać, żeby ich nie przyciągać, żeby one tego ramienia po prostu nie ściągały, tylko żeby były takie luźniutkie. Swój dekolt możemy formować w różny sposób, w zależności od tego, ile oczek od środka tutaj zamkniemy, czy więcej, czy mniej, to taki ten dekolt będzie szeroki i w zależności od tego, ile tutaj rzędów w górę będziemy robić, to taki on będzie głęboki, tak? Tutaj na szerokość, tutaj na głębokość. I tym sposobem już jedno ramię tego dekoltu mamy zrobione. Tu jest środek naszej pracy, więc teraz przystąpimy do dziergania drugiego ramienia. A tutaj tą nitkę sobie, no taki kawałek sobie może troszkę większy zostawię, przeciągnę przez pętelkę i tym sposobem zamknęłam to ramię. I teraz będziemy zamykać drugie ramię naszego dekoltu, czyli tu mamy pierwsze ramię. W pierwszym rzędzie po tej stronie zamknęliśmy 8 oczek, tu jest środek dekoltu, więc teraz musimy 8 oczek zamknąć tutaj z tej strony. Żeby zamknąć 8 oczek z tej strony, to musimy przewrócić tą robótkę na lewą stronę i z tej strony zamykać te oczka, no bo pracujemy od prawa do lewa. I teraz biorę sobie nitkę od kłębka, no bo tutaj nie mam nitki, tak? Teraz tą nitkę, żeby nie było dziurki takiej w środku w tym dekoldzie, to pod pierwsze oczko się tutaj drutem wbijam i przeciągam sobie tą nitkę i ją po prostu zawiązuję. Taki troszeczkę kawałek sobie dłuższy zostawcie, żeby ją potem schować. I mam nitkę, którą będę pracować, tą nitkę roboczą. Przekładam swoją robótkę na lewą stronę i teraz będziemy zamykać oczka po lewej stronie. Oczywiście zamykamy, jesteśmy po lewej stronie lewymi oczkami, czyli przerabiam jedno oczko na lewo, drugie oczko na lewo i po prostu w taki sam sposób jak te prawe oczka przeciągamy i zamykamy. Czyli jedno oczko zamknęliśmy,
drugie oczko i tutaj też pamiętajcie, żeby bardzo luźno te oczka zamykać, żeby ten dekolt nie był ściągnięty. Nawet sobie tak podciągajcie troszkę te oczka, żeby one były po prostu luźniejsze. Ja oczywiście mówiąc nie liczę tych oczek, więc zaraz będę musiała policzyć z brzegu, ile ma zostać. Bo skoro miałam na ramieniu 32 oczka, a muszę zamknąć 8 oczek, to muszą mi zostać 24 oczka i z tego wynika, że to już jest ostatnie oczko 8. Zaraz przeliczymy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Zgadza się. Więc teraz do końca robię już lewe oczka. Następny rząd to będą tylko lewe oczka. I to będzie mój drugi rząd. Pamiętacie, na tamtym ramieniu miałam 9 rzędów, więc muszę się pilnować, żeby tutaj też było 9 rzędów. Tak, więc na razie pierwszy rząd to było zamknięcie 8 oczek, drugi rząd to jest przerobienie wszystkich oczek. Teraz jestem w tym pierwszym rzędzie, gdzie zamknęłam 8 oczek, więc jeszcze drugiego rzędu nie przerobiłam, tak, tylko dopiero pierwszy rząd przerobiłam. Jeszcze pokażę, jak ja sobie odwijam tą włóczkę w ten sposób. O, widzicie? Już chyba pokazywałam, ale to jeszcze raz pokażę dla tych, którzy nie widzieli, żeby się nie plątała. Przekładam robótkę na prawą stronę. Jestem z prawej strony. I teraz robimy znowu prawe oczka, cały rząd prawych oczek. I to jest nasz drugi rząd. Przekładam robótkę na lewą stronę. I tutaj będę znowu zamykać tym razem 2 oczka. Przerabiam sobie pierwsze oczko na lewo, drugie oczko na lewo i zamykam pierwsze oczko. I zamykam drugie oczko. I teraz cały rząd przerabiam na lewo. I to jest mój trzeci rząd. Przerobiłam trzeci rząd oczkami lewymi, w którym zamykałam 2 oczka. I teraz czwarty rząd przerabiam cały na prawo do końca, do dekoldu. A w piątym rzędzie będę zamykać jedno oczko według tego schematu, w którym pracowałam w tym ramieniu poprzednim. Czyli tu przerobiłam cały rząd na prawo, przekładam swoją robótkę na lewo i będę zamykała, to jest mój teraz piąty rząd, będę zamykała jedno oczko według tego schematu, który ja sobie tam ustaliłam. Będę zamykała jedno oczko. Ja sobie na lewej stronie przerabiam to pierwsze oczko na lewo też, drugie oczko na lewo i zamykam jedno oczko. I resztę oczek przerabiam na lewo. I teraz już powinno mi zostać 21 oczek, jeżeli wszystko się zgadza. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wszystko się zgadza. Więc ta włóczka jest fajna, bo nawet jak druty spadną, to ona się nie pruje. Ale jednocześnie jakbyście chcieli spróć, to się fajnie pruje, jak się robi luźno drutami. Czyli w tym rzędzie zamknęłam jedno oczko od dekoldu i to już jest ostatnie oczko, które zamknęłam w tym dekoldzie. I tym samym to jest rząd piąty. I teraz już 6., 7. i 8. rząd będę przerabiać bez zamykania oczek, tak jak schodzą z drutu. I w 9. rzędzie po prostu zamknę tą moją pracę. Przerobiłam 8 rzędów i ostatni rząd 9
zamykam oczka na lewej stronie. I też tutaj starajcie się tak zamykać te oczka, by je luźno zamykać, żeby one nie były zaciągnięte. Ten sweterek można też zrobić w wersji bez dekoldu, tak? Tylko po prostu proste dwa prostokąty, bez podcięcia pod dekolt i będzie wtedy taka prosta łódeczka pod szyją. Zszyć tylko ramiona, zostawić otwór na głowę i też będzie ok. Ja chciałam, żeby ten dekolt był głębszy. Nie lubię, jak mam coś tak blisko szyi. Dlatego postanowiłam sobie ten dekolt zrobić. Ale dla Was, dla tych szczególnie, którzy robią pierwszy raz sweterek i jeszcze sprawiłoby im trudność robienie dekoldu, to wtedy proponuję, żebyście zrobili po prostu dwa prostokąty i zszyli je na ramionach. I wtedy będzie bardzo prosto. Sweterek też będzie się ładnie prezentował, tylko będzie miał troszeczkę inny dekolt. Bardziej taki łódkowaty. I zakończyłam tutaj ramię oczkami. Urywam nitkę. Przeciągam przez pętelkę. I tym sposobem zrobiłam dekolt. I tak wygląda już gotowy dekolt. To jest przód tej bluzeczki. Ja chciałam, żeby ten dekolt nie był za duży, ale żeby był dosyć szeroki. W związku z tym on właśnie tak wygląda. Tu jest dół sweterka. Sweterek jest prosty. Aby zrobić tył sweterka, nabieracie na druty 64 oczka, czyli tyle samo co na przód i dziergacie do wysokości 54 cm, czyli ten tył sweterka będzie dłuższy. Następnie będziemy formować dekolt z tyłu sweterka. On będzie płytszy niż z przodu. I tak w pierwszym rzędzie zamkniemy 10 oczek, drugi rząd to będą oczka lewe, w trzecim rzędzie zamkniemy jedno oczko, czwarty rząd oczka lewe i w piątym rzędzie zamkniemy wszystkie 21 oczek na ramieniu, czyli tyle samo, ile na przodzie sweterka. To jest 54 cm i w tym momencie te 64 oczka będę dzielić na pół. Założyłam sobie marker tutaj na środek, czyli po jednej stronie mamy 32 i 32 oczka. I przerabiamy teraz prawe oczka aż do markera. Przerobiłam prawe oczka tutaj do markera i teraz sobie ściągnę ten marker, ponieważ on oznacza środek naszej robótki i 10 kolejnych oczek zamknę. Żeby to zrobić, to przerobię sobie pierwsze oczko na prawo, drugie oczko na prawo i po prostu takim sposobem najbardziej klasycznym zamykam oczka na prawo. I zamknę takich oczek 10 i ostatnie oczko zamknę. I tym sposobem zostało mi tutaj teraz 22 oczka i te 22 oczka przerabiam dalej na prawo. Wróciłam robótkę na lewą stronę, czyli pierwsze oczko ściągam z drutu i wszystkie oczka przerabiam na lewo aż do dekoldu. I przerabiam ostatnie oczka na lewo, tu przy dekoldzie. Przewracam robótkę na prawą stronę. I tutaj z tej strony, żeby nam się taka ładna łódeczka też stworzyła, to jeszcze jedno oczko tutaj przerobimy tak. Przerobię najpierw jedno oczko na prawo. I teraz to oczko zamkniemy. I dalej będziemy robić na prawo. Czyli jeszcze jedno oczko zredukowaliśmy w tym rzędzie. Czyli w tym momencie na naszym ramieniu pozostało 21 oczek. Tyle powinno pozostać. I tutaj się taka delikatna łódeczka nam zrobiła. Przerobiłam na prawo ten rząd. Znowu przekładam robótkę na lewą stronę. I na lewej stronie wszystkie oczka przerabiam na lewo. Oprócz oczywiście pierwszego, które ściągam z drutu. Przerobiłam rząd na lewej stronie. Jestem teraz na prawej stronie robótki i tak wygląda ten delikatny podkrój i teraz będę zamykać oczka tutaj na ramieniu po prawej stronie.
i zamykam te oczka na prawo. Tak zamykajcie te oczka, by one były tak luźno zamknięte, żeby nie ściągały tego ramienia. I zamknęłam ostatnie oczko. Tak to wygląda. Nitkę sobie tak troszeczkę dłużej urwę, przeciągnę przez oczko i to jedno ramię mamy zrobione. Przechodzimy do drugiego ramienia, czyli tak, tą niteczkę mamy tu przywiązaną do tego pierwszego oczka, tak jak wcześniej tutaj pokazałam, i zamykamy teraz 10 oczek jakby z drugiej strony tego naszego dekoldu, bo tam zamknęliśmy z tamtej strony 10 i teraz znowu też 10 oczek zamykamy. Zrobiłam lewe oczka, przechodzę na prawą stronę i przerabiam cały rząd na prawo aż do dekoldu. I teraz na tej stronie muszę zredukować jedno oczko znowu. Przerabiam na lewo i zamykam to oczko jedno. I teraz wszystkie oczka do końca już na lewo. Znowu jestem na prawej stronie. Pierwsze oczko sobie ściągam i wszystkie oczka przerabiam na prawo. I teraz będę przerabiać swój ostatni rząd, który zamknie drugie ramię na prawej stronie. Czyli już teraz tutaj to oczko sobie przerobię na prawo i tak w sposób taki bardzo elastyczny, luźny również zamykajcie sobie oczka na tym ramieniu. Także zaraz będziemy przymierzać, zszyjemy ramiona, przymierzymy jak wygląda przód i tył i wtedy zabierzemy się za robienie rękawów. Teraz będę zszywać ramiona, czyli to ramię przodu i tyłu w ten sposób. Więc w tym celu ja tutaj mam taką dłuższą nitkę, którą sobie zostawiłam. Wy pewnie też sobie zostawiliście tą dłuższą nitkę. Dobrze mieć igły dziewiarskie z tą dużym oczkiem, bo wtedy się zdecydowanie lepiej nabiera. I będziemy zszywać te dwa ramiona na prawej stronie, czyli ułożymy sobie robótkę na prawej stronie. Tu mam igłę i przybliżę teraz, żebyście widzieli, ponieważ ta włóczka jest taka dość mocno kudłata, że tak powiem, ma dużo włosków, to ciężko widać te oczka. I spójrzcie, będziemy nabierać takie dwie nitki jednego oczka i tutaj będziemy nabierać z tej strony i z drugiej strony, czyli takie dwie tutaj, o, takie oczko, czyli podbieramy igłę pod dwie nitki każdego oczka. Także nie bierzcie za ten łańcuszek, bo jak weźmiecie za ten łańcuszek tutaj, to wtedy będzie brzydki ten szef. Musimy brzeg tego ściegu schować. Żeby go schować, to musimy podebrać te oczka dalej. Mam równiutko już tutaj ramię do ramienia przyłożone. Dwa markery, które spinają, żeby nam to nie uciekło. I teraz będziemy zszywać. Tu mam nitkę tą początkową. Ja sobie tą nitkę teraz tutaj podbiorę jeszcze raz pod te dwie nitki. W ten sposób. I teraz szukam tutaj tego oczka pierwszego, czyli pod te dwie nitki się wbijam i następne tutaj dwie nitki widzę. Przyciągam sobie następne dwie nitki i tak po kolei, oczko po oczku. Patrzcie, czy tutaj wszystko się równo układa, żebyście nie przeoczyli żadnego oczka. No i dlatego, że mam tutaj ten marker, to jestem pewna, że zszywam to w miarę symetrycznie. Sobie też sprawdzajcie, czy Wam się tutaj to nie przyciągła ta nitka. Więc mam zszyte oba ramiona. To ramię teraz zszyliśmy. To było już wcześniej, tak jak Wam powiedziałam, ten rękaw sobie już wcześniej zrobiłam, żeby wypróbować, jaki szeroki on ma być, jaki długi, żeby Wam już tutaj pokazać od razu, jak na gotowo ten rękaw robić.
Nabierzcie na druty 56 oczek, na te same druty 5,5 mm i będziemy robić cały czas na prawej stronie prawe, na lewej lewe. Zrobiłam swój rękaw na około 35 cm i po tych 35 cm przełożyłam swoją robótkę na druty 3 mm. I tymi drutami 3 mm dziergałam również jerseyem, czyli prawe oczka na prawej, lewe na lewej, około 4,5 cm. Też musicie sobie zmierzyć swój sweterek, żeby widzieć jaki długi, ale to jest taki uniwersalny sweterek, więc myślę, że to tyle wystarczy. W tym momencie mam całość, czyli tymi drutami grubszymi około 35-36 cm plus tymi drutami 3 mm około 5,5-6 cm, 5,5. U mnie jest 5,5 i teraz będę kończyć ten rękaw, wykańczać I-cordem. Te druty 3 mm tutaj przełożyłam tą robótkę na druty 3 mm, żeby bez redukcji oczek ładnie nam się tutaj zredukował, zmniejszył obwód tego rękawa na jego dole. I teraz będę zakańczać ten rękaw takim ozdobnym ściegiem zwanym I-cord. Taki wałeczek grubszy, który też ładnie ściągnie ten rękaw i będzie ładnym wykończeniem. Nabieram sobie 4 oczka, tak luźno sobie nabierajcie, dlatego żeby potem je dobrze, lepiej się przerabiało. 4 oczka sobie nabieram na ten drut tutaj. Teraz przekładam sobie robótkę do lewej ręki i będę te 4 oczka przerabiała na prawo. Dlatego właśnie prosiłam luźno, żeby się potem tutaj lepiej wbić, bo one są takie ciężkie potem do tego, żeby się wbić tutaj w to oczko. 2, 3 i 4. Przerobiłam 4 oczka na prawo. I teraz następne oczko i następne oczko będę przerabiać razem. I tym sposobem mam na tym drucie 1, 2, 3, 4, 5 oczek. Te 5 oczek teraz przekładam z powrotem na lewy drut. I teraz zobaczcie, ta nitka jest tutaj, tak? A początek robótki jest tutaj. W związku z tym to jest wszystko tak, jak ma być. Nitka jest tu wcześniej. Wbijam się od przodu w to oczko, przerabiam go na prawo. 1, 2, 3 i 4. 4 oczka przerabiam na prawo i następne oczko od tyłu się wbijam z drugim, z następnym, czyli 2 razem. 2 następne oczka razem przerabiam na prawo. I mam znowu 5 oczek na tym drucie. Z powrotem te oczka przekładam na lewy drut. Widzicie, takie coś tutaj się robi. Ten I-cord się tworzy. I znowu z przodu się wbijam. Przyciągnijcie sobie to oczko. Jedno prawe, drugie prawe, trzecie prawe, czwarte prawe i następne od tyłu 2 razem. Tak? I ściągam. Znowu mam 5 oczek na prawym drucie. Przekładam oczka z powrotem na lewy drut. Te 5 oczek. I ponownie, zobaczcie, włóczka jest tutaj z tej strony z tyłu. Tak ma być. Z przodu się wbijam i przerabiam 4 znowu oczka na prawo. 1, 2, 3 i 4. I następnie to oczko tutaj i następne od tyłu się wbijam i przerabiam oba na prawo. Ponownie wracam 5 oczkami na lewy drut.
I widzicie, tu jest ta włóczka z tyłu, tak? Z przodu znowu mam tutaj cztery oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. A to piąte razem z tym będziemy razem przerabiać na prawo. Ja już tu fragment tego I-kordu przerobiłam. Także tak to wygląda. Tak wygląda z tej strony. Także to jest taki zawinięty wałeczek. I tu z tej strony tak wygląda. Zbliżam się do ostatniego oczka już tego rzędu, tego rękawa. Zobaczcie, tu mi zostało 5 oczek na drucie, a tu już mam ostatnie oczko. Więc będziemy kończyć ten I-cord. Raz, dwa, trzy, cztery i 2 oczka razem. Przerabiam tak. Przekładam na lewy drut. Raz, dwa, 3, 4, 5, tak? I przerabiam. Raz, dwa, 3. I ponieważ tu już nie mam następnego oczka, no to te 2 razem muszę przerobić, tak? Więc przerabiam je razem. I zostały mi 4 oczka. Przekładam je na lewy drut. I te 4 oczka przerobię sobie po 2 razem. I 2. No i teraz sobie przeciągniemy tutaj nitkę przez te 2 oczka, tak? I zakończymy. Dobrze, no to by było na tyle. Mamy skończony tutaj ten rękawek I-cordem. Także tak on się prezentuje. Zobaczcie. Ja tu już mam ten jeden rękawek przyszyty, czyli są zszyte ramiona. Mam zszyty jeden bok. Tu jest dłuższa część i krótsza z przodu, z takim delikatnym rozcięciem. Więc teraz musimy przyszyć ten rękawek, który zrobiliśmy. No bo zrobiliśmy tutaj rękawek elegancko, więc musimy sobie rozłożyć tą robótkę swoją tutaj w ten sposób na płasko. Nasz rękaw ma szerokość około 41 cm, czyli 20,5 cm to będzie tutaj i tu będzie nasz środek rękawa 20,5 cm, więc sobie znaczymy, gdzie będzie ten środek. To będzie tutaj. I teraz ten środek zepniemy sobie ze środkiem, żebyśmy symetrycznie przyszyli swoją robótkę, tak? I teraz w kilku miejscach warto sobie spiąć. Ja sobie spinam tą robótkę tutaj markerami, żeby ona się nam nie przesuwała w trakcie szycia, żebyśmy nie naciągali jednej albo drugiej strony, w sensie rękawa albo korpusu. I teraz jak sobie przełożę tutaj ten sweterek do przodu, no to tutaj mam, widzicie, przychwycony ten rękawek, tak jak on ma być zszyty równo. Ten już tutaj jest zszyty. No i zabierzemy się teraz do zszywania. Więc potrzebujemy teraz tutaj nitkę, igłę. Oczywiście igłę potrzebujemy z dużym oczkiem. Ja sobie takie igły fajne na Temu kupiłam. One nie były drogie. No to drogie. W ogóle nie były. Nie kosztowały, bo nie wiem, czy one kosztowały 2 zł czy 3 zł. Gdzieś miałam jeszcze zieloną, ale chyba zgubiłam. Więc wezmę tą. Mają różne rozmiary. No i potrzebujemy nitkę. I będziemy zszywać. I po kolei. Pod to. Tu będzie trochę trudniej, więc musimy tutaj uważać, bo tutaj tak wyraźnie tych oczek nie ma jak z tej strony, więc tu będziemy musieli tak bardziej na oko patrzeć.
Bo tutaj mamy prosto, mamy oczka, nam idą tak, tak? A tu nam idą rzędy, więc one się zupełnie inaczej układają. Pamiętajcie, żeby nie naciągać. On ma leżeć luźno. Przyszyłam już tutaj rękawek do tego korpusu. Tak. Tu mamy rękawek przyszyty. Więc teraz nasz sweterek wygląda tak. Tutaj mamy górę, tutaj mamy dekolt, tu mamy dół. Tu mamy już jeden rękaw przyszyty, a drugi przyszyty jest z tej strony, natomiast teraz będziemy go zszywać. Możecie sobie przyfastrygować na przykład też nitką jakąś kolorową, cały rękaw po prostu zszyć. Ja tak kiedyś robiłam. Teraz mi się w tym momencie nie chce, dlatego robię to tylko tak. Ale możecie sobie tak zrobić, to jest też bardzo dobry sposób. Po prostu wziąć sobie kolorową nić i tak sobie luźno przyfastrygować. I wtedy będziecie widzieli też jak zszywać. I analogicznie tak samo jak zszywaliśmy górę, tak samo będziemy zszywać tutaj na szerokość rękawek. Tutaj równiutko pod pachą, żeby wszystko było pod pachą, sobie tak może mocniej zszyjcie ze 2 razy. No to wiadomo, że jest taki newralgiczny punkt, gdzie jest większe obciążenie. I po kolei patrzcie, czy to Wam się nie ściąga. Rozciągajcie sobie, przyciągajcie nitkę. Ja już mam rękawki zrobione, korpus zrobiony. Także tutaj przód mamy troszkę krótszy, mamy rozcięcia po bokach. Rękawki przyszyte, ramiona zszyte i pozostał dekolt. Teraz będziemy wykańczać dekolt. Aby wykończyć dekolt, potrzebujemy szydełko 3,5 mm. Bierzemy sobie nową nitkę, przeciągamy ją i przerabiamy. Ja najpierw przerabiam 2 nitkami, żeby ta nitka nam potem nie uciekała i wbijając się w kolejne oczko, robimy oczko ścisłe. Czyli wbijamy się w poszczególne kolejne oczka, przeciągamy oczko i przez 2 oczka potem przeciągamy nitkę. Czyli wbijamy się w oczko, następnie przeciągamy przez 2 oczka i w ten sposób oczkami ścisłymi zamykamy ładnym takim, można powiedzieć, łańcuszkiem, oczkami ścisłymi nasz dekolt. Musimy pamiętajcie o tym, żeby robić to w miarę luźno, żeby to wykończenie nie zaciągało naszego dekoltu, żeby nie zmniejszało obwodu. Czyli to oczko, które nabieracie, nie zaciągajcie go mocno. Sprawdzajcie sobie co jakiś czas, czy ten dekolt nie jest zbyt ciasno przerabiany. Luźno te oczka przeciągajcie, tak jak tutaj pokazuję, i w każde kolejne się wbijam, przeciągam przez 2, ponownie się wbijam w oczko, wyciągam je, a następnie przeciągam przez 2 oczka. I tak pracujecie dookoła dekoltu, kończąc ten dekolt z tyłu, tam gdzie rozpoczęliśmy to wykończenie. Boków sweterka nie zszywałam do samego dołu, pozostawiłam około 10 cm, mierząc ten dłuższy tył.
Twój sweterek jest już gotowy. Mam nadzieję, że ten projekt sprawił Ci tyle radości, co mnie podczas jego tworzenia. Jeśli udało Ci się zrobić sweter razem ze mną, koniecznie pochwal się swoim efektem w komentarzach lub oznacz mnie na Instagramie. Uwielbiam oglądać Wasze prace. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych dziwiarskich projektów. Dziękuję, że spędziliście ten czas ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Miłego dziergania.